Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj rano przeczytałem sobie artykuł pod tytułem „Jeśli posiadasz w domu te przedmioty, to z całą pewnością spotka Cię pech i nieszczęście”. W tym filmie, drodzy Państwo, przedstawię Państwu listę grozy, listę przedmiotów, które przynoszą człowiekowi nieszczęście i pecha. Tak przynajmniej twierdzą specjaliści i znawcy tematu. Znawcy tego wszystkiego, co jest dobre, piękne, wspaniałe, pożyteczne i oczywiście szczęśliwe. Mało tego, drodzy Państwo, król pustkowia postanowił przejść się po całym domu i sprawdzić, czy jakikolwiek przedmiot z tej listy znajduje się w nim. Zapraszam Państwa na wędrówkę w poszukiwaniu przedmiotów z listy grozy. Na pierwszym miejscu na tej liście znajdują się wrzosy. Od razu wpadłem w osłupienie i konsternację. Niestety, ale król pustkowia posiada wrzosy. Król pustkowia, drodzy Państwo, ma wrzosy zaraz przed domem. To są wrzosy króla pustkowia. Wrzosy, drodzy Państwo, nie bez powodu zostały na tej liście wymienione. A dlaczego? Między innymi choćby z tego powodu, pamiętacie Państwo może piosenkę Edwarda Stachury. Ze mną można pójść na wrzosowisko i zapomnieć wszystko. Poza tym na wrzosowiskach, drodzy Państwo, czarownice czciły szatana. Więc posiadać w domu wrzosy oznacza nic innego, jak tylko mieć konszachty z jakimś złem, przyciągać zło i jednocześnie nieszczęście. Przejdźmy do kolejnej rzeczy z listy grozy. Na drugim miejscu, drodzy Państwo, na liście znajduje się stary fotel bujany. I jeśli ten fotel nie jest wykorzystywany, to znaczy, że ten przedmiot, który król pustkowia także posiada, bo jest za mną, stary, nieużywany fotel bujany. Więc jeśli, drodzy Państwo, posiadacie stary, nieużywany fotel bujany, to właśnie zapraszacie złe moce do swojego domu. Bardzo często, drodzy Państwo, w horrorach pojawia się właśnie fotel bujany. I to nie bez przyczyny. Na tym bujanym fotelu zasiadają złe duchy, przynoszące domowi nieszczęście i pecha. Tym bardziej, gdy fotel bujany zaczyna się sam bujać. Coś strasznego, drodzy Państwo, to już druga rzecz z listy nieszczęśliwych, pechowych przedmiotów, którą posiada król pustkowia. Przechodzimy, drodzy Państwo, dalej. Trzecia rzecz z listy grozy. A co się, drodzy Państwo, pojawia na trzecim miejscu? Na trzecim miejscu mamy zegar. Ale nie zwykły zegar. Zepsuty, nieużywany zegar, który macie w domu, zwiastuje nadchodzącą śmierć członka rodziny. To jest zegar, który wisi za mną. To jest kolejna rzecz z tej listy grozy, którą król pustkowia posiada. Zegar, który jest ozdobą. Moja żona go oczywiście powiesiła, bo bardzo lubi otaczać się, nazwijmy to w ten sposób, takimi estetycznymi przedmiotami. Więc, drodzy Państwo, ten zegar to jest jedynie ozdoba salonu, ale jednocześnie znamionuje śmierć członka rodziny. A co mamy, drodzy Państwo, na czwartym miejscu? Na czwartym miejscu znajdują się lustra, ale nie tylko, drodzy Państwo, te lustra, które są rozbite, pęknięte, nie te zwierciadła, w ogóle wszystkie zwierciadła, a im więcej macie ich w domu, tym więcej nieszczęścia i pecha na siebie sprowadzacie. Samo wpatrywanie się w lustro w ogóle
ma być oznaką tego, że za chwilę w tym lustrze demona przez lustra do naszego świata, ludzkiego świata, wchodzi wszelkie diabelstwo. U króla pustkowia luster jest bez liku, ale to jest oczywiście robota mojej żony, która stwierdza, że lustro optycznie powiększa na przykład ten salon. Tam stoi król pustkowia. Zobaczcie, salon jest, czy sięga jedynie do lustra, jednak widać jednoznacznie, czy tak to wygląda w tej chwili, jakby ten salon był dużo większy. Lustra, samo zło. Przechodzimy dalej, drodzy Państwo, w korytarzu. Kolejne wielkie lustro. Następne lustro. Lustro łazienkowe, ale to jest z reguły norma. Następne lustro. Kolejne lustro. Jeszcze jedno lustro. Lustereczko. Takie sobie lusterko. I tutaj jeszcze tylko 2 lustra. Więcej już nie pokazuję. Samo zło, czyste zło. Znalazłem, drodzy Państwo, jeszcze jedno lustro, to które jest za mną. W tym lustrze, co jest jeszcze gorsze, odbija się inny przedmiot znajdujący się na liście grozy przedmiotów, które przynoszą nieszczęście. Tym przedmiotem są czarne, tudzież bardzo ciemne drzwi. Jeśli są ustawione na północ, to nic ci nie grozi. Te niestety nie są ustawione na północ. Bardziej powiedziałbym, że na północny wschód. Ale, drodzy Państwo, wróćmy jeszcze do tych tajemniczych drzwi. To jest gabinet króla pustkowia. Skryptorium. Tutaj król pustkowia pisze, tutaj nagrywa filmy dla Was i niestety te drzwi przynoszą królowi pustkowia pecha i nieszczęście, dlatego że czarne drzwi zapraszają do tego pomieszczenia złe moce. To pomieszczenie, drodzy Państwo, jest pełne straszliwych, złych mocy. Na kolejnym miejscu, drodzy Państwo, znajdują się zwiędłe lub suszone kwiaty, które widzicie Państwo za mną. W zamyśle oczywiście chodzi o tak zwany bukiet suchych kwiatów, który kobieta na przykład otrzymała od mężczyzny i trzyma go sobie na pamiątkę. To według tych przesądów znamiotuje nadchodzącą śmierć i nieszczęście. Król pustkowia ma takich kwiatów zasuszonych, zwiędłych dość dużo, bo bardzo często jak idę do lasu, to po prostu robię sobie taką swego rodzaju zakładkę z jakiegoś kwiatuszka, tak, kwiatuszka, którego, drodzy Państwo, znalazłem na łące. Po jakimś czasie ten kwiatek usycha, jest jakby przejechało po nim żelazko. Taka ładna po prostu zakładka, ale także przynosząca królowi pustkowia nieszczęście. Niestety, kolejny przedmiot z tej listy, który posiadam. Na kolejnym miejscu, drodzy Państwo, mamy naczynia, a w szczególności te naczynia, które są ubite, tudzież są pęknięte, bo one symbolizują nadchodzącą porażkę w naszym życiu. Więc król pustkowia takich naczyń trochę ma. To jest na przykład mój ulubiony kubek na kawę. No, czarny to oczywiście złe moce, kawa czarna też złe moce, król pustkowia na czarno ubrany, koszulka czarna też złe moce, ale te wszystkie naczynia, których pewnie znalazłbym jeszcze w szafce z naczyniami w tym kredensie, nie jeden ubity kubeczek, a nawet pęknięty talerzyk, to wszystko także jest symbolem porażki. Porażki, drodzy Państwo. Coś strasznego. Kolejny przedmiot z tej listy, który posiadam. Jak do tej pory same nieszczęścia. Drodzy Państwo, nie wiem, ile Wy posiadacie przedmiotów z tej listy u siebie w domu, natomiast król pustkowia posiada ich jak do tej pory 7. Ostatnim przedmiotem, ostatnią rzeczą z tej listy jest, drodzy Państwo, kaktus. My mamy w domu
bardzo dużo kwiatów, bo żona lubi kwiaty, lubi się nimi opiekować, to ją w ogóle uspokaja. Ja na początku byłem pewny, że i kaktus znajdzie się także w naszym domu. Przeszedłem cały dom w poszukiwaniu kaktusa. Zwiedziłem wszystkie miejsca, gdzie w ogóle kwiatki stoją. Nawet na zewnątrz poszedłem sprawdzić, czy może tam nie ma kaktusa. Okazało się, drodzy Państwo, że król pustkowia nie ma z tej listy tylko kaktusa. Chyba że żona, gdy wróci do domu, stwierdzi: słuchaj, król pustkowia, mamy jednak kaktusa. Byłoby to przepełnienie tej listy, bo ze wszystkich tych przedmiotów król pustkowia posiada ich aż 7. Bez kaktusa, chyba że, jak mówię, że jest gdzieś ukryty. I teraz, drodzy Państwo, czytając te farmazony, ja się oczywiście doskonale przy tym bawię. Myślę, drodzy Państwo, że największe nieszczęście, jakie może spotkać człowieka, to jest życie w iluzji szczęścia. To jest samo oszukiwanie siebie, czy wytwarzania mechanizmów, najczęściej egzaltowanych, które o pozornym szczęściu, a właściwie pozerstwie mają zaświadczyć. Taki człowiek, choć wydaje mu się, że żyje w szczęściu, jest pogrążony w prawdziwym pechu i nieszczęściu, bo tylko nieszczęściem i pechem w życiu człowieka można nazwać delikwenta, który uważa, że jest szczęśliwy, a przy okazji mądry, a przy tym jednocześnie jest głupi. Natomiast jeśli człowiek żyje w prawdzie, poszukuje prawdy, jego dążeniem jest, aby do tej prawdy nieustannie każdego dnia docierać, to wszystko, drodzy Państwo, czego ten człowiek się dowie od albo innych ludzi, albo wyciągnie, wyłuska z aktu kontemplacji, to też będzie prawdziwe nieszczęście i pech. Tylko że wówczas człowiek dowiedział się o swojej głupocie i jest szczęśliwy dlatego, że może poszerzać swoje zdolności poznawcze. A wiąże się to oczywiście z tym nieszczęściem, czy może i nawet z tym pechem, że żeby się rozwijać, człowiek musi zabić głupotę, w której właśnie żyje. A tą głupotą jest on sam, któremu się wydaje, że szczęście jest jedynie poszukiwaniem przyjemności, spokoju, radości i egzaltowanej afirmacji własnej głupoty. Jestem szczęśliwy jedynie wówczas, gdy jestem jednocześnie nieszczęśliwy. Musiałem utracić siebie. W tym momencie, w którym powiedziałem sobie prawdę i wpuściłem ją do swojego serca, właśnie straciłem siebie. Tego siebie, który jeszcze wczoraj był tak w sobie zakochany. Drodzy Państwo, piszcie, jakie wy posiadacie przedmioty z tej listy. I zwróćcie czasami uwagę, czy to nie one są przyczyną waszych nieszczęść i niepowodzeń, jeśli takowych doznajecie. Serdecznie pozdrawiam, kłaniam się nisko, król pustkowia Jerzy Kaśko.